Cześć! Z tej strony Ola Szydełkarni.pl, a my tutaj mamy dzisiaj biedroneczkę z kropeczkami. Czarna, będzie ciężko, ale wszystko wytłumaczę, więc zobaczmy, co do tego słodziaka nam dzisiaj jest potrzebne. Ok, a więc dzisiaj potrzebujemy przede wszystkim szydełko. Ja mam tutaj szydełko 5 mm i teraz włóczka. No wiadomo, jak biedronka, no to ja mam pomarańczowy. Dlaczego? No bo jak popatrzymy sobie na te biedronki, zobaczcie, ona nie jest czerwona, taka krwisto-czerwona. Ona jest raczej taka czerwono-pomarańczowa, dlatego właśnie wybrałam taką włóczkę. Do tego oczywiście kolor czarny. Już widać, jaka jest różnica. Tutaj pięknie widać, a tutaj jak jedna czarna wielka plama. Będę mówiła, będzie dzisiaj utrudnienie przez to, że to jest czarne i puszyste, ale spokojnie. A co to jest za włóczka i numery kolorów, jak zawsze w opisie tego filmiku. Można mieć także kawałek białej puszystej na przykład, ale nie trzeba. Poradzimy sobie bez niej. Z białych rzeczy na pewno będę miała taki kolor biały, taki gładki, bo będę tutaj przy oczach robiła takie słodkie kreski. Zobaczycie, jak bardzo to zmieni wygląd naszego oka. A co do oczu, to ja mam dzisiaj tutaj bezpieczne oczy, rozmiar 12 mm. Oczywiście pokażę, jak je zamontować, gdzie je zamontować, więc o to się nie musicie absolutnie martwić. Do tego oczywiście ostre nożyczki, które pięknie odetną tam, gdzie trzeba włóczkę i jej nie pohaczą. Igiełka. Igiełka może być plastikowa, może być metalowa. Najlepiej, gdyby miała właśnie, zobaczcie, ona jest jaka? Tępa. Ona tutaj mi w palec nic nie zrobi, a dodatkowo rozmiar oczka tej naszej igły musi być dopasowany do grubości włóczki, jaką używamy, dlatego ja dzisiaj mam tutaj takie grube, duże te igły. I co jeszcze? Oczywiście znaczniki. Znaczniki mogą być w postaci takiego ślimaczka, mogą być w postaci takiej mini agrafki, ale mogą być także w postaci, ja tutaj się posłużę akurat kawałkiem tej białej włóczki, bo ona też będzie do tego używana, jako włóczka, czyli cieńszy odpowiednik najlepiej, czyli nie ta sama włóczka, najlepiej, żeby była cieńsza i wtedy będziemy ją sobie przekładać z rzędu na rząd, raz do tyłu, raz do przodu, raz do tyłu, raz do przodu, a później jednym gładkim ruchem ją wyjmiemy i też będzie służyła jako idealny znacznik. I jeszcze ostatnia, najważniejsza rzecz, czyli wypełnienie. W tym przypadku jest to kulka silikonowa i od razu mówię, że to jest jedyna, najlepsza. I no w ogóle nic innego nie wkładamy do maskotek, tylko kulka silikonowa. Ona się, zobaczcie, ona wygląda jak taka chmurka, jak taka sztuczna wata, też tak można to nazwać. I ona nie kruszy się, nie uczula i po zmoczeniu jakby wraca do swojego kształtu, czyli wiecie, jak ją zmoczycie, czy upierzecie tą maskotkę, to na powrotem później będzie znowu taka miękka. A co się dzieje ze zwykłą watą kosmetyczną? Robi się płaska, twarda i już nie wraca do swojego kształtu. Dlatego jedyne, co wkładamy do maskotek, to zawsze jest kulka silikonowa, a gdzie ją znajdziecie? Po pierwsze w pasmanteriach jako kulka silikonowa, bądź jako wypełnienie do maskotek, a po drugie, uwaga, bo to jest ciekawe, w sklepach z wyposażeniem do domu. Tam często w tych wypełnieniach do ozdobnych poduszek właśnie w środku jest kulka bądź rurka silikonowa, bo tak też może to być napisane na etykiecie. Wtedy sobie patrzymy i można ją sobie w taki sam sposób kupić. Chyba mamy wszystko, więc możemy zaczynać. Ok, zaczniemy sobie oczywiście od tego jaśniejszego koloru i od razu mówię, że jeżeli nie macie wyćwiczonego Magic Ringa, to w opisie macie film do Magic Ringa oraz do tego, jak tworzyć Magic Ringa na takiej puszystej włóczce, więc zanim zaczniecie, to najpierw naprawdę wejdźcie sobie w tamte filmiki, polecam, żeby później nie było tutaj właśnie zgrzytów, że coś nie wychodzi, że czegoś nie wytłumaczyłam. Mówię, tam jest Magic Ring i tam jest pokazany też film o tej miękkiej włóczce, jak się z nią obchodzić. Więc szkolimy się i wracamy do tego tutorialu i robimy wtedy biedronkę, ok? I teraz tak, zaczynamy sobie od jasnego, tak jak mówię, bo później na czarnym też będę mówiła, co robimy, ale będzie mniej widać. I teraz tak, zaczynamy sobie tutaj
od Magic Ringa z 8 półsłupków. Jeżeli robicie sobie zwykły Magic Ring na tej włóczce, no to wiadomo jak luźniej, dużo luźniej, tak? Nie możemy tutaj sobie pozwolić na ściskanie tych półsłupków, gdyż później ta włóczka po prostu stwierdzi, że ona nie chce z nami współpracować i nie ściągnie się ten Magic Ring. A ja robię teraz 8 półsłupków. Mam już jeden, drugi. Ok, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I chwila prawdy, czyli po trochu. O. Tu sobie nawet wyjmę. Ważne, żeby tu nam jest, poszło. Mamy to. Uhu. I teraz zakładam sobie znacznik. I w kolejnym rzędzie, ostrość. Robię w każdym oczku po 2 półsłupki. Mamy 8, jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. To jest mój pierwsze oczko i robię pierwszy półsłupek i drugi w tym samym oczku i tak robię w każdym kolejnym. Znowu raz i 2, znowu raz i 2 i łącznie mamy tak 8, więc ja tutaj dokańczam i zaraz się z Wami spotykam. Przekładam sobie znacznik od przodu do tyłu, tak żeby był, zobaczcie, na nitce roboczej. O, jak puszczam, to tej nitki nie widać. Więc nitka robocza jest pod znacznikiem, dzięki temu zaznaczam. W kolejnym rzędzie robimy dodawanie co drugie oczko, czyli w pierwszym jest półsłupek, a w drugim oczku jest dodawanie i powtarzam to znowu przez cały rząd. Półsłupek, dodawanie, spotykamy się na końcu rzędu. I teraz tak, mieliśmy 8 na Magic Ringu, zrobiliśmy dodawanie w każdym, to 8 plus 8, czyli 16, a teraz 16 plus 8, czyli 24 półsłupki powinny być na końcu tego rzędu. Tam się też spotykamy. Ok, w kolejnym rzędzie robimy już nieco inaczej. Aktualnie mamy 24, a chciałabym, żeby było teraz łącznie 30, czyli 24, a 30, różnica 6, czyli zamiast 8 dodamy teraz tylko 6. Czyli robimy 3 półsłupki, raz, 2, 3 i w czwartym robimy dodawanie, czyli raz i 2. I tak powtarzamy do końca rzędu, czyli znowu raz, 2, 3 zwykłe półsłupki, a w czwartym oczku dodawanie. Dzięki temu dodamy tylko 6 oczek i spotykamy się na końcu tego rzędu. Hopka, znacznik przerzucamy i robimy jeden rząd powtórzenia, czyli taki rząd, w którym powtarzamy liczbę oczek, czyli nie dodajemy, nie odejmujemy, wszystkie oczka przerabiamy pojedynczo, a łącznie tutaj powinno ich być 30, więc robimy w każdym po jednym półsłupku i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, po zrobieniu tego rzędu powtarzania odkładamy sobie tą pomarańczową i wrócimy do niej dopiero jak zrobimy czarny brzuszek, który będziemy łączyć, więc bierzemy czarną włóczkę, będzie troszkę trudniej. Ok, trudność jaka tutaj powstanie nam, to tak naprawdę to, że ta włóczka jest czarna jak smoła, a dodatkowo puszysta, więc będzie na niej bardzo mało widać. Ja oczywiście będę tutaj wszystko mówiła i mam nadzieję, że dzięki temu uda Wam się. Dlatego najpierw robiliśmy pomarańczowe, żeby tam było widać, co robimy, jak robimy. Brzuszek jest bardzo podobny. Różnica jest taka, że zaczynamy od 10 półsłupków na Magic Ringu, a nie jak w przypadku naszej, nie wiem, to nie jest skorupka, góry Biedronki, tak to nazwijmy. Od 8 tam było, tutaj robimy od 10, więc zaczynam tak samo jak wtedy. Oczywiście delikatnie, żeby nic tu nie naprężyć. Pamiętamy, że ta włóczka nie lubi tutaj traktowania takiego mocnego ścisku. Więc ja tutaj powolutku sobie delikatnie robię 10 półsłupków.
Ok, mamy 10, no to teraz znowu to samo, czyli próbujemy ładnie ściągnąć. Jeśli robicie sobie to na łańcuszku, to jest to o wiele łatwiejsze. Mamy to, za pierwszym razem od razu, super. Wkładam znacznik. I teraz, tak jak w przypadku brzuszka, no mówię, no czarna breja, naraz, nic tu nie widać, a innego brzuszka nie zrobię, bo biedronki mają czarne, nie? Czarne głowy, więc ok. I teraz mamy tutaj 10 i tak jak w przypadku było pomarańczowej włóczki, robimy w każdym oczku po 2 półsłupki, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Wbijam się w pierwszy. Właśnie to jest to, że ja tutaj słabiej to widać, a ja na żywo widzę dużo lepiej. Hop. I po 2 półsłupki w każdym oczku i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, wiem, że tego nie widać. Może jak zbliżę, pod innym kątem. O, trochę coś tu się nabłyszczy. Widzicie, jest pierwszy rząd i drugi, ten błyszczący to drugi. I teraz robimy trzeci. I tak jak tutaj było dodawanie w każdym, tak w tym trzecim rzędzie robimy dodawanie co drugie oczko, czyli to też jest powtórka z pomarańczowej włóczki, czyli w pierwszym mamy 1 półsłupek, a w drugim oczku mamy 2, czyli hop pierwszy i hop drugi w tej samej przestrzeni, w tym samym oczku i powtarzamy to do końca rzędu. I tam się też spotykamy. Zobaczcie, było 10. Dodawaliśmy w każdym było 20, czyli 10 plus 10. I teraz kolejne 10, czyli łącznie wyjdzie nam 30, czyli tyle, ile mamy na pomarańczowej części, a właśnie o to nam chodziło. Ok, mamy to. Teraz na końcu możemy sobie zrobić oczko ścisłe, czyli narzut wyciągam przez to, co mam na szydełku. Ściągam sobie dość mocno i odcinam włóczkę. Wyciągam sobie, ona na pewno się tutaj nam posypie troszkę. O, widać to. Ale wciągam ją do środka, czyli wbijam się tu i ją wciągam, tak żeby ona mi tutaj nie wystawała. I teraz tu mogę już wyjąć znacznik. Teraz biorę moją pomarańczową część i zaczynam łączyć obydwie części, tak? W trakcie oczywiście będzie wkładanie wypełnienia, to zaraz pokażę. I teraz tak, bierzemy, dokładamy. Jedna strona to jest lewa strona, to od środka, a druga to jest prawa. I tą prawą zostawiamy sobie na zewnątrz, tak? Hop, i teraz tak, ważne, żeby to zakończenie nie było równe tutaj z tym przejściem. Dzięki temu one nam się ładniej ułożą i nie będzie takiego mocnego przeskoku. Oczywiście ten znacznik ja sobie też zaraz już wyjmę, ale na początku jeszcze, przełożę go. I teraz, co jest ważne, będziemy łączyć zewnętrzną część, czyli wbijam się tu i wbijam się tu w oczko. Ja wiem, że tego tak dobrze nie widać, ale to jest tak, jakbyśmy wbijali od środka w taki sposób. Tylko, że tą czarną część, dobra? Ona tutaj niestety nie chce nam się nawet lekko zabłyszczeć, żeby to było widać. Chodzi o to, że łączymy oczka pomarańczowej części i czarnej części. Jak już mówiłam, mamy ich łącznie tyle samo, czyli tutaj jest 30, tutaj jest 30, więc one bez problemu powinny nam się idealnie tutaj połączyć i łączymy je półsłupkami, czyli wbijam, narzut wyciągam przez jedną i przez drugą i normalnie narzut przez 2 i znowu wbijam w jedną część, patrzę, gdzie wychodzi nitka pomarańczowa i obok szukam oczka, tak żeby tutaj żadnego nie ominąć i znowu wyjmuję przez obydwie części, narzut i przez 2 i znowu to samo i tak idę, aż skończy mi się rząd, w sensie dookoła. W trakcie, jak będę miała gdzieś tyle, może być trochę więcej, ale najlepiej zaczynam wkładać wypełnienie, czyli ja myślę, że na ostatnich 6-7 oczkach zaczynamy wkładać wypełnienie. Wcześniej nie ma to sensu, bo po prostu będzie nam tu wypadało i trochę gadająca muszla. Więc przerabiam, łącząc cały czas te dwie części, po trochu wbijam się w jedną, w drugą i łączę. Zobaczcie, że zobaczcie, jak tutaj ładnie się to połączy. Ta część będzie lekko zachodziła, dzięki temu ten brzuszek nie będzie nam tutaj wystawał. Wypełnienia oczywiście nie wkładamy za dużo, zresztą zaraz zrobię przeskok, pokażę, żeby nam się nie uwypuklił ten brzuszek, on ma być w miarę płaski. Więc przerabiamy
i robię przeskok do wypełnienia. Ok, zobaczcie, zostało mi 8 oczek do połączenia i ja już... Ok, zobaczcie, zostało mi ostatnich 8 oczek do połączenia i ja już tutaj powkładałam, ona jest, no ja myślę, że jeszcze troszkę. Co jest ważne, muszę sobie tu sprawdzać, czy nie uwypukla mi się za bardzo dół, tak? Więc tyle, ile mi się zmieści, to wpycham tutaj w tą stronę pomarańczową, tą część bardziej, nie w stronę i sprawdzam. Jeżeli będzie za dużo, to po prostu wyjmę. Zanim zamknę te oczka oczywiście, nie? I teraz patrzę, czy jak tu zamknę, to ona mi się... jest ok. Więc zamykam. Hopka. Tutaj. Ostatnie, zobaczcie. 8 oczek. Lekko tutaj jeszcze przyspieszę. Siedem i ostatnie 8 i mam koniec. I teraz odcinam, wyjmuję i tak naprawdę chciałabym jeszcze to tu połączyć, żeby tak ładniej to wyglądało. Do tego najlepiej biorę sobie igłę. Chodzi o to, że to jest taki moment, gdzie nie chcemy, żeby wystawała nam ta część, no bo zobaczcie, ona nie jest równa z tą. I teraz biorę, omijam jedno oczko i dopiero w kolejne wchodzę. Hop, ściągam. Zobaczcie, to się pięknie układa. I wracam w środek tego oczka tutaj. Hop. Wychodzę sobie dalej tu na zewnątrz. Ściągam nie za mocno, żeby ona mi się tutaj ładnie ułożyła najlepiej. Zaraz jak nie będzie tego znacznika, to też nie będzie się tu rzucało aż tak bardzo w oczy. I mam, zobaczcie, i on wygląda jak pozostałe oczka. Tu nie chce się to wyostrzyć, nie wiem dlaczego. O, widzicie? Widać, że to jest tak samo, to wygląda. Tutaj wyciągamy i możemy sobie jeszcze tą nitkę zahaczyć, przywiązać, można tak powiedzieć. To jest tak, ona wychodzi w tym miejscu, wbijamy się w to miejsce, przechodzimy obok. To jest bardzo ważne, żeby to było to samo miejsce. Teraz, zobaczcie, podkładam pod igłę, przeciągam dość mocno i wbijam się nie w to, którego teraz wychodziła miejsca, tylko właśnie to pierwsze miejsce. Wbijam się, przeciągam w inną stronę, zupełnie gdzieś dalej i zgubiłam i mi wyszła igła, zobaczcie. Więc jeszcze raz nawlekam i staram się wbić. Patrzę, czy ona mi nie wyszła. Jeszcze raz przeciągam i ona się tu pięknie wciąga. Widzicie to? To, że ona na razie się nam tutaj brzydko jeszcze ściągnęła, to nie ma znaczenia. Z tej strony no, mam już mało puszka. Napinam, czyli jeszcze naprężam, tutaj lekko wyciągam i dopiero odcinam. Dzięki temu ona się wciągnie z powrotem w środek. Nie widać jej, puszyste tylko zostało. Hop. A mamy pięknie to zakończone. Nic nam tutaj nie odstaje. To, że tutaj jest tak, to możemy sobie spokojnie igiełką tutaj, bo tam się po prostu naprężyła w środku i zobaczcie, jest już pięknie ok. Znacznik mogę już sobie wyjąć. No i się bierzemy jeszcze za czarną głowę. No i tutaj jeszcze będą takie mini łapeczki chyba, co? Więc zaraz to wszystko zrobimy, bierzemy dalej niestety czarną włóczkę. Ok, znacznik mam, czarna włóczka znowu w ręku i zaczynamy tak samo jak pomarańczową część, czyli Magic Ring z 8 półsłupków. Głowa jest mega łatwa, zobaczycie, że ona jest super, super łatwa. Tutaj nie ma żadnych utrudnień. 8 półsłupków.
8. I tak samo próbuję ściągnąć. Pięknie mi to wyszło. Zaznaczam znacznikiem. I zaczynamy po Magic Ringu takie samo dodawanie, jak było przy pozostałych częściach, czyli dodawanie w każdym oczku. Tutaj mamy ich łącznie 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i w każdym po 2 półsłówki, więc tutaj nie ma nic nowego. Przerabiamy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Znacznik już przerzucony i teraz w kolejnych 3 rzędach, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5 do 5 rzędu, przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo, czyli w 3., 4. oraz 5. rzędzie robimy po 16 półsłupków w każdym z tych rzędów i tam się też spotykamy. Zobaczycie, że wtedy kształt już naszej głowy zrobi się taki zaokrąglony, piękny, ładny, więc będzie dobrze. Ok, teraz trochę lepiej widać, może nie ten czarny, ale dobra, to jest już za chwilę ostatni rząd tej głowy i musimy założyć nasze bezpieczne oczy. Ja wiem, że czarny i czarny to tutaj będzie ciemność absolutna, ale musimy to zrobić. I teraz tak, tutaj właśnie pomaga nam ten znacznik. Chciałabym, żebyśmy zamontowali oczy między 3. a 4. rzędem. Może jak przybliżę. O, coś tutaj widać. Zobaczcie. 1., 2., 3. i 4. I odwracam i mam 1., 2., 3. i 4. I to jest między 3. a 4. rzędem. Ja sobie wkładam to oko i teraz od drugiej strony też tu jest czarność absolutna, ale te oczy mają takie ząbki. Tego tutaj tak nie widać, ale jak pokażę tutaj, to bardziej to będzie widać. Widzicie? Ząbeczki. To oko też tak ma. I teraz biorę zatyczki i zakładam. I teraz tak, nakładam i naciskam na tyle mocno, żeby przeszła 1 albo nawet 2. Widzicie? Przeszły akurat 2. I to oko mi się tutaj pięknie ułożyło. O, powiedzmy, że je widać. I teraz gdzie drugie? No drugie z drugiej strony. W sensie, jeżeli chcecie, żeby ta biedronka miała te oczy zupełnie z przodu, no to przecież tak też może być. Ale ja jestem za tym, żeby moja biedronka miała oczy bardziej po 2 stronach, czyli hop, i to będzie wtedy przód, jak to się ładnie tutaj ułoży, a może jeszcze dalej. Więc tutaj sobie sprawdzamy, jak chcemy. O, bardziej już jest tak, nie? I ona wtedy będzie miała tak głowę, tu czułeczki. Może być. Ok, więc u mnie wyszło przestrzeni 1, 2, 3, 4, 5 i wtedy w 6. jest to oko. Oczywiście też na tym samym rzędzie. Tak samo biorę, tak samo naciskam. O, mamy i przeszła. Tak samo. Więc tak samo jest jakby głęboko to oko. Ale taki rym powstał, nie? Nie wiem, czy widzicie to, ale się zrobiło ciemno. Znaczy nie wiem, czy to na kamerze będzie tak widać, ale po prostu za oknem właśnie zaczął padać mocny deszcz. Dlatego jest szaro, buro i ponuro, a ja robię jeszcze na czarnej włóczce, żeby było śmiesznie. I teraz tak, to jest już rząd, gdzie będziemy odejmować w każdym. Ja wiem, że przed chwilą nie było odejmowania ani na jednej, ani na drugiej części, dlatego postaram się, pokażę tu, ale pokażę, o co tu chodzi, na przykład na pomarańczowej podobnie, nie? Czyli tak, będziemy odejmować w każdym, czyli każde kolejne 2 oczka będziemy łączyć. I ja najpierw pokażę to na czarnym, mimo tego, że mało widać. Czyli zamiast wejść w całe oczko, wiadomo, oczko ma 2 nitki, więc wchodzimy tylko pod tą przednią nitkę i nie wyjmując szydełka, wchodzimy pod drugie oczko, też tylko pod przednią nitkę. Staramy się. Robię narzut, wyjmuję tylko z tego, co się wbiłam, mam 2 nitki i przeciągam przez 2. I jak to wygląda na kolorze pomarańczowym, już Wam pokazuję. Mamy, oczywiście ja sobie tu zbuduję takie przykładowe. Wszystkie przykładowe oczka sobie zbuduję. Hop. Chcę, żebyście po prostu wiedzieli, o co chodzi. Powiedzmy, że tutaj mam tam bla bla bla, półsłupek i teraz zamiast wbijać się w całe oczko, to się wbijamy tylko w tą przednią nitkę, nie wyjmując, wchodzę w drugą nitkę, też tylko w przednie oczko, robię narzut, wyciągam przez te 2. No, przez te 2 powinnam wyjść, bo tu jest ciaśniej. I narzut i przez 2. I chodzi o to, że wtedy te 2 oczka są odjęte, więc znowu
przód, przód, narzut. Z 2 wychodzę i narzut przez 2. I tak robimy właśnie to odejmowanie, żeby to było ładnie, o nie, o nie. To odejmowanie na tym czarnym, mimo tego, że tutaj tego nie widać. Oczywiście w trakcie tego odejmowania, to jest bardzo ważne, wkładamy wypełnienie, bo zaraz z tych 16 zrobi nam się zaledwie 8 i będzie ciasno. Więc robimy, odejmujemy tak, żeby ta nasza głowa stała się bardziej zamknięta i okrągła, a nie jak taka miseczka mini. Więc robimy i tam się też spotykamy, czyli na końcu tego rzędu. Ale się kruszy. Ok, mam wypełnione i teraz odcinam włóczkę i to jest od razu, ta włóczka przyda nam się do przyszycia głowy do ciałka, więc od razu zostawiamy ją nieco dłuższą. Hop. Wyjmujemy z tego ostatniego oczka sobie w górę, tutaj. Ja wiem, że tutaj jest jeszcze przestrzeń i zaraz Wam pokażę, jak to właśnie zamknąć. Biorę sobie igłę. No. Poszło. I tutaj mamy 6 oczek. Ja wiem, że je słabo widać, dlatego staram się tutaj pod kątem w jakikolwiek sposób. I w każde oczko od środka do zewnątrz przeciągamy włóczkę. I ważne przy tej włóczce jest to, że od razu lekko ją napinamy. Tak jak przy zwykłej włóczce nie ma tutaj to znaczenia, bo możemy ją później przeciągnąć. Tak pamiętamy, że ta włóczka nie lubi przeciągania i się sypie. Więc od razu po każdym przeciągnięciu lekko ściągamy tą włóczkę. Dzięki temu ta przestrzeń będzie nam się od razu zamykała. Mam 3. Ja wiem, wypełnienie 4. To wypełnienie to później się tutaj wyczyści. 5. Za daleko. 6. Zobaczcie. 7. I tu jest jeszcze 8 oczko. I dzięki temu, że od razu napinałam, to od razu mi się to pięknie zamknęło. Tu jeszcze mogę sobie raz przejść i ściągnąć. A tą nitkę, w zależności od tego, jak mam ustawione oczy, ja mam je tutaj, no to ja tą nitkę muszę z tyłu wyciągnąć zupełnie z drugiej strony, tak? Tak, żeby ona, patrzę sobie, tu mam oczy, więc nitka musi mi wyjść mniej więcej tutaj. I tak też właśnie robię. Hop, może trochę niżej. I mam to. I mam skończoną tą podstawową część głowy. Zaraz zrobimy jeszcze tutaj czułki. No i zrobimy nogi i co? I plamki. No kropki, no przecież jak to? Biedronka bez kropek? Zobaczcie, jak tutaj to później przyszyjemy, to już mamy piękną biedroneczkę. Więc będzie słodko, uroczo. Bierzemy dalej i robimy czułki i nóżki i wykańczamy. Ok, czarna włóczka, czyli znowu mało widać, ale wszystko będę tłumaczyła. I teraz tak, zaczynamy troszkę dalej, bo to nam się przyda na przyszycie. Hop, robimy oczko łańcuszka i teraz robimy łapki, więc wiadomo, że to, co pokazuję, będzie razy 2, bo ma biedronka łącznie 6 nóżek. I zaczynamy, robimy 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. I teraz na tych oczkach, oczywiście, które są tu widoczne tyle co nic, robimy 4 półsłupki, czyli hop. Pierwszy półsłupek, obok w oczku drugi półsłupek, obok w oczku trzeci półsłupek i w ostatnim 4. półsłupek. I teraz zaczynamy znowu, czyli znowu robimy 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5 i znowu robimy 4 półsłupki. 1, 2, 3 i 4 i ostatnia nóżka i znowu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 i 4. Hop.
Na końcu robimy oczko łańcuszka, a kawałek dalej odcinamy włóczkę. Wyciągam i mam nóżki. Oczywiście nóżki będziemy przyszywać w taki sposób, aby one, zobaczcie, one się, wezmę jedną nóżkę, one się wyginają, więc w taki sposób, w jaki się wyginają, one będą właśnie w dół. Nie, żeby były w górę wygięte, chyba że tak chcecie, ja będę je przyszywała tak, żeby były w dół. Robimy od razu jeszcze czułki i czułki też pokażę jeden, a robimy takie dwa. Tutaj zrobimy nieco inaczej, zrobimy tak zwany podwójny łańcuszek, więc tak, odrobinę zostawiam, dopiero w tym miejscu robię oczko łańcuszka, wkładam szydełko i teraz uwaga. Będziemy używać zarówno tej, jak i tej nitki. Najpierw nakładam tą krótszą na szydełko. Zobaczcie, ona idzie od przodu. Pokażę to tak, że ona idzie od przodu do tyłu. Hop. A teraz robocza od tyłu do przodu. I przeciągamy. I robimy tak 6 razy, czyli znowu nierobocza, robocza, przeciągam. Nierobocza, robocza, przeciągam. Mam 3, 4, 5 oraz 6. Oczywiście możecie zrobić krótsze, dłuższe, spoko loko. I teraz na końcu odcinam włóczkę. Tutaj sobie, patrzę, która to jest nitka, przeciągam sobie przez to jeszcze oczko, żeby mi się tutaj nic nie spruło. I mam oczywiście takie czułki, też mam przygotowane już tutaj 2 sztuki, czyli mam nogi, jedne, drugie, wszystko wygląda tak samo, jak leży na czarno i mam czułeczki, więc mamy wszystkie części, bierzemy się za zszywanie. Na samym końcu zrobimy dopiero plamki, zobaczcie, jak tu jest wysypane wszystko, masakra. Pokażę na początek głowę. Możemy sobie już ten znacznik wyjąć. On już nie jest potrzebny. Już nas interesuje to, gdzie mamy tą nitkę z tyłu. Biorę sobie ciałko główne i układam tak, jak chcę, żeby ona tutaj się trzymała. No, powiedzmy, że tak. Tutaj wszystko nam się, widzę, ściąga ostrość. O, lepiej. I teraz tak. Ta głowa musi być przyszyta w taki sposób, żeby się łączyła tutaj też z tym czarnym i z tą górą, żeby ona nie była tylko tak, no bo to tak mi się wydaje, że dziwnie. Ja będę ją w taki sposób tu łączyć, po trochu będę przeciągać tak, żeby ona mi się jak najlepiej trzymała, więc łączę tak naprawdę przebijając igłę pod całymi półsłupkami, tak? Nie pod pojedynczymi nitkami, bo wtedy jakby może być złe napięcie, to się źle ułoży, tylko pod całymi półsłupkami. Zobaczcie, tu też przejeżdżam i łączę. Tak długo łączę, aż stwierdzę, że głowa jest ok, nie gibie się na boki i ładnie wygląda, więc ja tutaj przyszywam. Troszkę przyspieszę. O, zobaczcie, jak ładnie tutaj już jest wypełnione. Tutaj się też ona dość dobrze trzyma. Więc mogę sobie wyjść już igiełką i przyszywanie tak naprawdę głowy zakończyć. Chowamy nitkę podobnie jak wcześniej tą pomarańczową. I teraz nogi. Nogi, wiadomo, tak jak mówiłam, tak żeby one się wyginały w dół, czyli żeby, wszystkie 3, co oznacza, że jak je tutaj przyłożę, to muszą wystawać w górę. Trochę jak takie, kiedyś jak można było takie żuczki kupić, nie wiem czy teraz można, i one tak ruszały tymi nogami. I tu podobnie układamy sobie tak jak chcemy. I na czarnej części przyszywamy je. No kurczę, co tu się dzieje? Tu trochę, mamy to. Układamy sobie, dlatego najpierw głowa. Układamy sobie po boku, w którym miejscu chcemy, żeby te nogi były, tak? I przyszywamy na końcu, tutaj na tej czarnej części. Wiadomo, że przyszywamy ten łańcuszek najlepiej, tą część tutaj na końcu, żeby nasze nóżki
ładnie się tutaj ułożyły i tutaj na okrętkę bardziej, tak? Czyli raz pod półsłupek, który jest na brzuszku, a raz pod oczko, które mamy tutaj przy nogach. Słabo widać, ale po troszku, tak żeby nam się tutaj ładnie ułożyło. Tak samo później możemy sobie połączyć te nitki na samym końcu, albo wyjść w jednym oczku, związać i schować. Więc ja tutaj to przyszyję, przyłączę. To samo robimy z nóżkami z drugiej strony. Ja nie wiem, czy ja nie za daleko. Ja chyba chciałam tu je bliżej. Najwyżej zaraz odpruję i zrobię to jeszcze raz, żeby one były tu, aż z tej strony, nie? Hop, więc tutaj zaraz to sobie przyszyję. A co do czułek, to one tak naprawdę, zobaczcie, tutaj nie przeciągnęłam nitki, jeszcze tutaj, hop, raz, one mają każda 2 nitki, więc każdy czułek przyszywamy oddzielnie w taki sposób, że przechodzimy sobie każdą nitką w innym miejscu. Zaraz Wam to pokażę. Dokładnie takie samo łączenie na końcu nitki zrobicie przy nogach. I tak układam sobie, wbijam, przeciągam tutaj w jedno miejsce. To samo robię z drugą nitką. Nie wiem, czy ona nie jest za nisko tu. Nie, będzie ok. To samo robię z drugą nitką, ale pierwsze wbicie robię w inne oczko. Nie mogą być w tym samym miejscu na początku, tak? Czyli jeżeli tu jest oczko i wbita jest pierwsza nitka, to ta druga nitka idzie obok w oczko, nie w to samo. Albo wyżej, ale tu z tej strony wychodzi dokładnie w tym samym miejscu igła. I układamy pięknie. O, nawet spoko nam się ułożyło, chociaż może bardziej do przodu. I teraz biorę. One muszą wychodzić z jednego miejsca. Biorę, związuję w supełek, czyli raz i 2. Dopiero za drugim razem, jak zwiążemy, to powstaje nam supełek. I w tym momencie wbijam się znowu w to miejsce, z którego wychodziły nam te nitki. Wychodzę gdziekolwiek dalej. Zobaczcie, tu nam się wszystko wciąga razem z supełkiem. Ta druga nitka, tak samo, wbijam się, wychodzę w inne już miejsce, teraz dopiero nawlekam, bo mam za krótką i też ją przeciągam. I ten supełek jeszcze można ściągnąć, o, on jest w środku głowy i nam się w żaden sposób nie spruje. Napinam, odcinam, drugie tak samo, napinam, odcinam, drugą czułkę, nazwijmy to czułką roboczą, tak samo. Czyli tak samo wbijamy, wychodzimy w jednym miejscu, nóżki przyczepiamy, chciałam powiedzieć, może być przyczepiamy, przyszywamy i zaraz pokażę Wam wykończenie, czyli jak zrobić tutaj, wiadomo, kropeczki, biedroneczki i co zrobimy tutaj z tą białą nitką, aby to oko wyglądało przecudnie. Ok, cała biedronka jest zszyta, za oknem trochę słoneczko mi wyszło. Ja jestem oczywiście cała w czarnych paprotach. No i teraz zostało nam jeszcze to wyszycie. To jest łatwe, bardzo łatwe. Ja Wam pokażę tutaj na przykładzie, no jeszcze musi mi przejść, na przykładzie tutaj 2 kropek i jeżeli chcecie równo, no to wiadomo, robicie równo, tutaj 2, tutaj tam 3, to nie jest równo, prawda? No ale powiedzmy, że na środku 1, tutaj po 2, po 3, jak chcecie. Dobra, ustawiamy sobie, zobaczcie, wbijam się od czarnego miejsca, przechodzę włóczką na pomarańczowe, zostawiam tutaj, żeby połączyć na końcu tą włóczkę. No i teraz tutaj przeszywamy sobie po troszku, czyli tworzymy taki kształt, żeby to przypominało w miarę okrągłą kropkę, czyli parę razy sobie przeszywamy. O tyle dobre jest to właśnie w tej puszystej włóczce, że bardzo łatwo jest zrobić to. Parę razy przeszyjemy i już tutaj ta puszystość zrobi to za nas trochę, nie? Hop. Hop. No, ja myślę, że jeszcze raz tutaj przeszyję i będzie ok. Gdzie przy płaskiej, takiej gładkiej włóczce ta kropka wcale by nie wyszła taka ładna. Bo ona byłaby dokładnie widoczna, prawda? Więc tam będzie to mniej okrągłe. No powiedzmy, no ona nie musi być okrągła ta kropka. Przecież nikt tutaj nie będzie nam robił sprawdzianu z okrągłych kropek. Kropka to ma być taka plamka nawet. To nie musi być kropka. Tak, jeżeli chcecie. Tutaj zobaczcie, trochę inaczej wyszywam, żeby inaczej powstał ten kształt i tak samo parę razy poprzeszywam i
po prostu po trochu ona nam tu powstanie. Nie przejmujemy się tym, że to wypełnienie próbuje nam tutaj wyjść, bo ono zawsze będzie próbowało wyjść. Jednak przechodzimy przez środek, gdzie to wypełnienie, no, tam jakaś kulka akurat taka gruba próbuje wyjść. O, hopka, hopka, po trochu. I tak tworzymy te wszystkie kropeczki, które tutaj chcemy. Jeżeli wypełnienie nam tu wychodzi, to od środka je tutaj próbujemy wbić. Ja tutaj zrobię chyba po 3 z każdej strony, więc ja tutaj zaraz przeskoczę i Wam pokażę. O, widzicie? Jest plamka kolejna, więc ja tutaj jeszcze przerabiam i tworzę te kropeczki i zaraz do Was wracam. Ok, oczywiście po skończeniu ostatniej plamki, jaką chcemy zrobić, ja już się przebiłam tutaj tuż przy głowie i co robię? No robię tą krechę na środku. Można ją zrobić na raty, jeżeli boicie się, że ona odskoczy w trakcie, albo zobaczcie, ja ją najpierw zrobię, wbiję się na końcu tutaj i w 2 miejscach w trakcie jeszcze ja ją po prostu przytrzymam, czyli biorę, najpierw ją naprężam tutaj, żeby ona się ładnie ułożyła. O. I teraz po prostu jeszcze w 2 miejscach ja ją przytrzymuję, tak? Wtedy ja wiem, jestem pewna, że ona po prostu po jakimś czasie mi tu nie odskoczy. Leciutko, żeby nie było tego widać. Zobaczcie, po prostu wbijam się pod nią i tutaj ją przytrzymuję. I stąd idę już do tego miejsca, gdzie zaczynałam moją czarną włóczkę. Znajduję dokładnie tą samą dziurę, tą samą przestrzeń. Hop, tu wciągam nie za mocno. Pamiętamy, żeby tu nam się kształt nie zmienił. I zobaczcie, ona jest ok. Ale tego nie widać. Nie widać, że ona jest tutaj w jakiś sposób utrzymana. I to samo robię tutaj, czyli tutaj wiążę w supełek, podobnie jak przy czółkach. Nie za mocno. I wbijam się z powrotem w tą przestrzeń. Hop. Mogę ją sobie wybić na pomarańczowym, bo to nie ma znaczenia. Wciągam supełek, on się wciągnął. Naprężam. Odcinam, uważam na palce oczywiście. Tutaj jeżeli to próbuje wyjść, to jeszcze biorę, zagarniam to igłą od środka. O, tutaj nożyczki próbują. I to wyjmuję już. Nie zawsze jest takie łatwe. O, to samo robię z tą drugą. Widać, jak ona się sypie strasznie, strasznie się sypie. Tu już przejdę sobie na czarny, bo widzę, że ona jest taka króciutka i nie będę musiała jej raczej jakoś specjalnie odcinać. Wciągam ją, żeby ona nie wychodziła. Tu mi nie wyskoczyła. Oczywiście zanim ją damy komukolwiek do użytkowania, to ją z tych wszystkich paprochów musimy ogolić. No i obiecałam oczy. Czyli bierzemy białą nitkę, gładką najlepiej. Z puszystą też może być, ale ta gładka będzie robiła lepszą robotę. I wbijamy się nie tuż przy oku, tylko dalej. Teraz przebijamy się tak, żeby wyszła nam jak najbliżej oka. Ja myślę, że tutaj jeszcze bliżej się da. Da się chyba, no. Tutaj gdzieś. No dobra, jak widać nie chcę przejść. Żeby tutaj... Myślałam, że tu będzie jeszcze... O, dobra, powiedzmy, że to jest aż 100. Wyciągamy nie za bardzo i układamy, zobaczcie, dookoła oka tą nitkę. Tak? Wbijamy się, zobaczcie, wyszłam na dole, obwijam lekko dookoła oka i wbijam się u góry. Przechodzę do drugiego oka, podobnie jak najbliżej się da. Ściągam i jak ona będzie odpowiednio napięta, zobaczcie, nie chowa się, a okala tutaj to oko. To samo robię tutaj. No tutaj znowu wiadomo, wypełnienie próbuje nam wyjść razem z tą nitką. Robię dokładnie to samo, czyli dookoła oka i pod okiem się wbijam. Przechodzę do tej nitki, do tej przestrzeni, gdzie zaczynałam tą nitką. Hop, ja nie wiem, czy ona tu nie jest za wysoko, ale najwyżej zaraz sobie poprawię. Hop. No, napnij się ładnie, bo jak się nie napniesz, to się nie ułożysz. O, dobra. Tutaj muszę to wypełnienie igiełką, o. I jest, tutaj jest trochę więcej, tutaj jest trochę mniej. No nie wyszło idealnie równo, zaraz to poprawię. I tak samo bierzemy, wiążemy sobie supełek i chowamy. Ja tutaj już tego nie robię, bo zaraz sobie pewnie to jedno oko troszkę poprawię, bo jednak widać, że tu jest taka malutka kreska, tu jest taka duża kreska, a ja bym chciała, żeby miała w miarę równe te oczka. No i dobra, no i tyle.
Mam nadzieję, że wszystko wytłumaczyłam, bo z tą widocznością to wiem, że nie zawsze było idealnie, przez to, że jest taka czarno-pomarańczowa u mnie, więc ten czarny bardzo nam utrudniał tutaj sprawę. Postarałam się wytłumaczyć jak najbardziej. Dajcie oczywiście znać, jak wyszły Wasze słodkie biedroneczki w kropeczki, ile mają kropeczek. Oczywiście komentarze do Waszej dyspozycji, gdyby się okazało, że gdzieś coś jest słabo jakoś wytłumaczone, albo po prostu jest ten moment, gdzie nie widać i czegoś tam dokładnie nie wiecie, ja wytłumaczę, pomogę, pokażę, tak żeby powstały Wasze biedronki. Na ten moment oczywiście, tak jak mówię, komentarze do Waszej dyspozycji oraz social media, czyli Instagram, Facebook, TikTok. Tam też możecie mnie oznaczać, tak żebym mogła zobaczyć to, co zrobiliście właśnie z tych tutoriali, między innymi tą słodką biedronkę. I oznaczajcie. Ja tam lubię wtedy udostępniać u siebie Wasze prace, odpisuję, daję serduszka, jestem aktywna tak, żebyście się czuli zaopiekowani, a na ten moment oczywiście biedroneczko, nie odlatuj jeszcze. Kciuk w górę, czyli łapeczkę w górę, będę wdzięczna. Subskrypcja kanału, kto tu ogląda bez subskrypcji, halo. I dzwoneczek, czyli najlepsze co może być, to powiadomienie od YouTube'a, że jest tutaj coś nowego u tej szydełkarni.pl, prawda? No dobra, więc mam nadzieję, do następnego i zróbcie te piękne biedronki. Czekam na nie. Pa!